Witamy wszystkich ponownie bardzo serdecznie na kanale BAT na Anteny 24. Dzisiaj zaprezentujemy Wam kompleksowe rozwiązanie zasilania PoE, jeśli chodzi o brand Extralink. Przedstawimy Wam komplet switchy 24-portowy, 16-portowy oraz 8-portowy. Pierwszy z nich, jak już wspomniałem, 24-portowy switch o wdzięcznej nazwie Zeus. Jest wyposażony w 24 gigabitowe porty plus 4 porty SFP 1,25 giga. Dysponuje on mocą 400 W. W związku z tym możemy podłączyć dużą ilość urządzeń pracujących w standardzie ATAF. Dodam tylko, że na każdym z tych portów mamy napięcie 48 V. Podobnie jak w switchu wyżej, jest to 16-portowy switch o nazwie Ares. Dysponuje mocą 330 W. Ma również dwie wkładki SFP. Oczywiście wszystkie porty gigabitowe. Też w pełni zarządzalny. Oczywiście obydwa switche są przystosowane do tego, aby zamontować je w szafach rakowych o rozmiarze 1U 19 cali. Wszystkie uchwyty montażowe znajdziecie oczywiście w komplecie w pudełku. Jak już mamy switche 48V, mamy również do dyspozycji switch o nazwie Victor. Jest to 8-portowy switch zarządzalny oczywiście, który posiada również dwa porty SFP plus port konsolowy oczywiście, ponieważ każde z tych urządzeń ma port konsolowy, abyśmy mogli diagnozować, co się dzieje na urządzeniu poprzez port konsolowy właśnie. Ten switch Victor dysponuje mocą 120 W, także również w zupełności wystarcza, abyśmy podłączyli sobie 8 urządzeń poprzez PoE. Tutaj pokazujemy Wam również switche niezarządzalne. Jeden z nich to jest switch Euros. Jest to 4-portowy switch z opcją uplinku. Co jest ciekawe, na tym switchu mamy taki przełącznik, który umożliwia nam przełączenie trybu pracy. To znaczy, jeśli ustawimy to na default, wówczas jest to zwykły przełącznik PoE. Jeśli ustawimy to w tryb VLAN, wówczas mamy separację portów, czyli na przykład nie można zalać tego switcha pakietami broadcastowymi, co jest wielokrotnie bardzo pożądane w sieciach. Ostatnim trybem jest tryb Extend, który umożliwia dostarczenie PoE na odległość 250 metrów. Oczywiście bardzo ważne, aby skrętka była kategorii 5E lub wyżej. Dzięki temu będziemy mogli dostarczyć na te 250 metrów napięcie. Kolejnym urządzeniem jest Pallas V2. Jest to również niezarządzalny switch, który ma porty setkowe. Ma tych portów 4 plus 2 porty uplinkowe. Oczywiście ma również ten przełącznik NVS. Chodzi po prostu o to samo co w Eurosie. To jest domyślny tryb pracy. Jeśli włączymy opcję V, wówczas mamy odseparowane porty. Tak samo jak w Eurosie nie możemy po prostu zalać wszystkich urządzeń na przykład pakietami typu broadcast. I oczywiście opcja Super w tym wypadku oznacza, że możemy dostarczyć PoE na odległość 250 metrów. Dobrze, jak już mamy przedstawione switche, na których będziemy pracowali, oczywiście one są odpowiednio zaadresowane, ponieważ w protokole TCP/IP nie mogą istnieć dwa takie same adresy w sieci. W naszym przypadku nie mamy VLANów, w związku z tym bardzo ważne jest to, aby każdy z tych urządzeń miało inny adres IP. Skorzystaliśmy sobie z podklasy lokalnej 192.168.0. Zeus ma adres 3, Ares ma adres 2, czyli 192.168.0.2, natomiast Wiktorek ma adres 192.168.0.1. Co więcej, bo o tym nie wspomniałem, mamy tutaj również switch, który będzie nam spinał całą sieć w całość. To będzie nasz główny switch światłowodowy o nazwie Apollo, wyposażony w 8 portów SFP, plus dodatkowo mamy uplink w postaci albo RJ45, albo SFP. One pracują po prostu w trybie combo.
Czyli te wszystkie są switche gigabitowe, Apollo Victor, Ares Zeus, natomiast te dwa switche Euros oraz Pallas są switchami, które mają porty setkowe, co wielokrotnie nie przeszkadza na przykład instalatorom monitoringu VIP, gdyż port 100 megabitowy w zupełności wystarcza, aby przesłać transmisję audio-wideo z kamer. Dobrze, jak już wspomniałem, chcemy Wam pokazać kompleksowe rozwiązanie z firmy Extralink, czyli cały segment sieci będziemy również łączyli poszczególnymi patchcordami, wkładkami SFP z Extralinka, aby pokazać Wam, że wszystko jest kompatybilne. W związku z tym przygotowaliśmy sobie wkładkę multimodową, akurat ze złączem LC, 1,25 giga. No, ma małą odległość, dlatego skorzystaliśmy też z wkładki multimodowej. Wkładki multimodowe połączymy sobie oczywiście patchcordem multimodowym, również z Extralinka. Długość akurat nie ma znaczenia, my wybraliśmy sobie 5-metrowy patchcord OM3. Mamy również do dyspozycji wkładki SFP pracujące w WDM-ie, czyli na jednym włóknie mamy dwie długości fali, 1310 oraz 1550. Akurat ta wkładka jest na 3 km, nie potrzebujemy większej odległości, te wkładki na pewno zejdą z mocą. W związku z tym 3 km w zupełności wystarcza. Żeby wszystkim zobrazować, oczywiście WDM to jest para dwóch wkładek SFP. OK. Oczywiście nieuniknione również będzie skorzystać z połączeń miedzianych. W związku z tym, jeszcze wracając do tematu, wkładki WDM-owe będziemy sobie łączyli patchcordem SC-UPC, ponieważ UPC z uwagi na to, że gniazda naszych wkładek SFP również są tak przystosowane do takich końcówek, tak spolerowanych. OK, wracając do połączeń miedzianych, skorzystamy sobie z wysokiej jakości patchcordów. Extralink, tutaj w tym wypadku jest to kategoria 6A, 2-metrowy patchcord 10-gigabitowy, wprawdzie nie masz takiej potrzeby, natomiast chcieliśmy Wam również pokazać, że możemy połączyć wszystko w transmisji 10G. Dobrze, co najważniejsze, będziemy podłączać różnego rodzaju urządzenia. Zaczniemy od urządzeń pracujących na 48 V. Pierwszym z tych urządzeń to jest produkt Cambium E400, bardzo wdzięczny access point. Jego sobie zasilimy na 48 V. Następnie, przeszukując zasoby naszego magazynu, znaleźliśmy również coś z Mikrotika, WAP 60 AP. Również zasilimy go sobie na 48 V. Dobrze. Do switcha Victora 24V podłączymy sobie przede wszystkim Teltonikę, bardzo fajny industrialny router LTE, który posiada również opcję zasilania poprzez PoE. W pierwszym porcie akurat sobie zasilimy 24V. Następnie podłączymy sobie urządzenie, nowość od Cambium. Jest to dokładnie model F316 dB. Jego sobie zasilimy na 24V. I oczywiście nie zapominamy o naszym kochanym Mikrotiku. Podłączamy sobie Metalboxa. Oczywiście ma port SFP, natomiast nam zależy na tym, aby zasilić go poprzez interfejs RJ45 i standard PoE. I ostatnim z urządzeń z Mikrotika będzie Omnitik 5AC. Wszystkie nasze switche mają porty gigabitowe, więc spokojnie możemy podłączać urządzenia pracujące w standardzie AC. Dobrze. Natomiast, żeby nasze urządzenia były jak najbardziej uniwersalne, zastosujemy sobie taki mały konwerter, również z Extralinka, który pomoże nam zamienić 48V na 12. Bardzo fajne rozwiązanie. Z uwagi na to, że wielokrotnie w jakichś punktach posiadamy switcha 48V
a potrzebujemy na przykład sobie podłączyć kamery 12V. Tak jak tutaj widzicie, mamy kamerę również z Extralinka. Nazywa się ten projekt Extravision. Bardzo wysokiej jakości kamery, zasilane przez PoE. W związku z tym zasilimy sobie oprócz urządzeń 48V z tego switcha, zasilimy sobie również kamerę na 12V. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdyby nie pokazać Wam, że również możemy zasilać Totalinka. Mój ulubiony 3002R, zasilany napięciem 12V. Również przy pomocy tego konwertera sobie wykonamy taką instalację. Za chwilkę połączymy sobie poszczególne segmenty w jedną całość. Za chwilę wracamy, pokażemy Wam, jak działają urządzenia. Do zobaczenia. Ok, jak widzicie, mamy wszystko popodłączane. Połączyliśmy sobie z głównym naszym switchem światłowodowym wszystkie podległe jemu. Postakowaliśmy te urządzenia. Czyli tak, wkładką WDM na 3 km, wkładkami podłączyliśmy sobie Victora 24V. Następnie podłączyliśmy sobie w multimodzie nasze dwa switche 16 i 24 portowe. Jest to Zeus i Ares. A teraz pokażemy Wam, jakie urządzenia możemy zasilić tymi właśnie switchami. Dobrze, zaczniemy może od 48V. Mamy tutaj dwa urządzenia, jak już wcześniej wspomniałem. Jest to Cambium E400 Zen Pilot. Bardzo fajne urządzenie. Aby Wam troszkę lepiej zobrazować, jakie urządzenia mają jakie napięcie, w związku z tym przygotowaliśmy sobie troszkę więcej patchcordu od Extralinka. Kolorem niebieskim będziemy podłączali wszystkie te urządzenia, które są zasilane poprzez 48V. W związku z tym podłączamy. Pierwszy to będzie Zen Pilot E400. Podłączamy go pod 48V. Urządzenie świeci. Co więcej, mamy fajną sygnalizację na switchu, zarówno jeśli chodzi o napięcie PoE, jak i również połączenie polanie. Zielony kolor informuje nas o tym, że mamy link na 1 gigabit, natomiast jakby ta lampka świeciła się na czerwono na pierwszym porcie, wówczas byśmy mieli informację o połączeniu na 100 megabitów. Nas generalnie interesuje wszystko w standardzie 1 gigabit, jak nie wyżej. Dobrze, mamy pierwszego Zen Pilota. Kolejnym urządzeniem będzie Mikrotik. Jest to VAP 60G AP. On również ma możliwość zasilania prądem 48V napięciem. W związku z tym podłączamy sobie również pod naszego Zeusa Mikrotika. Sieci. Również informuje nas o tym dioda sygnalizująca na naszym switchu PoE, na Zeusie. Jak wspomniałem wcześniej, pomarańczowa lampka PoE, link na 1000 megabitów, czyli 1 gigabit. Jak widzicie, wszystko działa. Dobrze. Następnie, generalnie to są wszystkie urządzenia, które możemy zasilać poprzez 48V. W związku z tym połączymy sobie teraz urządzenia, które możemy zasilać poprzez 24V. Pierwszym z nich będzie bardzo wdzięczny router LTE przemysłowy Teltonika ROOT 950. Jak wspomniałem wcześniej, ma również opcję zasilania poprzez PoE, co jest bardzo wdzięczne. Dlatego w ramach kontrastu urządzenia na 24V będziemy podłączali sobie czarnymi patchcordami. Na pierwszym porcie naszego Victora 24V podłączymy sobie Teltonikę właśnie. Sieci. To znaczy, że wszystko działa. Gdybyśmy podłączyli to pod 48V, wówczas ten ROOT 950 by się spalił po prostu, a raczej jego port na pewno. Dobrze. Mamy już Teltonikę.
Następnie, jak już wziąłem Cambium, jak już mówiłem, Force 316, 16-decybelowa, bardzo mała, fajna antenka. Ją również sobie zasilimy poprzez 24 V, ponieważ jest zasilana od 14 do 30. Dobrze. W związku z tym do portu drugiego podpinamy naszego Force'a. Tutaj diodek żadnych nie widzę wprawdzie, natomiast widzimy na naszym switchu PoE, że link jest poprawny. O, tutaj są nawet diody, proszę bardzo. Ethernet, Power, mamy to pospinane. Nie tracąc czasu, podłączamy kolejne urządzenie na 24 V NetMetala, również czarnym patchcordem. Będzie to port trzeci. OK. Trzeci port. O, powolutku nam się tutaj robi kablologia. Dlatego warto by było tutaj mieć naszą szafę ekstralinkową, rakową, gdzie byśmy sobie ładnie wszystko poukładali. Najlepiej do tego maszt, wtedy byście wszystko mieli wyraźnie zobrazowane, ale myślę, że chyba teraz też się wszyscy połapią. Podłączamy PoE do Mietka. Diody nas informują, jest Power, jest LAN. Oczywiście odpowiednia... O, nawet się odezwał Mikrotik. Odpowiednia sygnalizacja również na naszym switchu, abyśmy wszyscy wiedzieli, że urządzenie jest aktywne. Dobrze. Mamy NetMetal. Następnie podłączymy sobie Omnitica 5AC. A co? Jak robimy bazę, no to robimy. Tak jest. Wysuwamy, jak widzimy, PoE-in, również taka opcja istnieje. Mikrotika sobie również podłączamy pod 24 V. Dobrze. PoE-in, klik. O, nawet się bardzo ładnie odezwał. Sygnalizacja. Pierwszy port LAN podłączony. OK. Teraz tak, mamy również dwa urządzenia, które pracują na 12 V. Jak już wspomniałem, jest to Totolink 3002RU oraz nasza kamera z serii Extravision. Bardzo fajny zestaw kamer. W jednym zestawie macie 4 kamery komunikujące się z NVR-em bezprzewodowo, naprawdę z dużym zasięgiem. Polecamy to rozwiązanie, małe pieniążki, ogromnie dobra jakość obrazu przede wszystkim. Jak byliście na jakimś inecie albo na jakiejś innej konferencji i spotkaliśmy się razem przy stoisku, na pewno widzieliście, jaki fajny obraz dają te kamery. Dobrze, wracając do tematu, podłączymy sobie to z naszego switcha 48 V białym patchcordem, abyśmy jeszcze widzieli, że to jest inne połączenie. OK. Używamy konwertera 48 do 12. Bardzo fajne rozwiązanie, chyba dla wszystkich instalatorów CCTV oraz monitoringu to będzie bardzo wdzięczny temat. Podłączamy. Od razu mamy informację, że mamy tutaj prąd, napięcie, przepraszam. Następnie podłączamy zarówno prąd, jak i LAN. Włączamy urządzenie. Po raz kolejny nas Totolink oczywiście nie zawiódł. 12 V idealnie się sprawdziło. Mówi oczywiście o tym również sygnalizacja na naszym porcie PoE. OK.
Mamy już Totolinka, oczywiście gigabitowe porty ma to urządzonko. I ostatnim z urządzeń, jakie sobie podłączymy, będzie, akurat mam jednego patchcorda, więc nie będziemy tu już robili większej kablologii, naszą kamerę, która posiada również możliwość podłączenia przez PoE. W związku z tym podłączamy nasz injektor do kamery. Klik, klik. Nie ma tutaj wprawdzie diody informacyjnej, natomiast jak widzicie, mamy tutaj informację na naszym switchu PoE. Tym razem, za chwilkę zobaczycie, bo kamera startuje, tym razem zarówno mamy sygnalizację, że jest tutaj PoE, jak i na czerwono zapalony port LAN. Oznacza to, że urządzenie spięło się na 100 megabitów. OK. Mamy to wszystko podłączone, kamera będzie na nas ładnie patrzyła. Teraz tak, co istotne, to wszystko to są switche zarządzalne. Jeśli chodzi o poszczególne opcje, zarówno wygląd menu i poszczególnych funkcji, zobaczycie to na naszej stronie www, gdzie będziecie mieli szczegółowo opisane wraz ze screenshotami poszczególne funkcje danych switchy. Najważniejszą chyba jest to, czy można włączać, wyłączać napięcie, prąd na poszczególnych portach, jak i również to, czy możemy tą sieć podzielić na WLANy, co jest nieuniknione w dzisiejszych czasach. Musimy mieć oddzieloną sieć biznesową od sieci przykładowo, nie wiem, biurowej i jeszcze dodatkowo chcemy sobie wydzielić odpowiedni segment na monitoring. Żeby to wszystko się nie mieszało, żeby nie miało to nic ze sobą wspólnego, inna adresacja, inne przepustowości i tak dalej. Natomiast co jest fajne, osobiście mi się podoba bardzo ten switch, Euros. Mam wielu znajomych, którzy pracują w branży związanej z monitoringiem i wielokrotnie potrzebują bardzo małego rozwiązania, które mogą gdzieś włożyć w jakąś puszkę przykładowo, obok zamontować kamerę, do tego przykładowo podłączyć jakieś, nie wiem, nanostation, locostation bądź jakiekolwiek inne urządzenie, które odbiera albo nadaje sygnał, aby połączyć całą sieć w monitoring. Ten Euros jest mega małym switchem, mega wydajnym, dodatkowo funkcja izolacji portów jest świetnym rozwiązaniem. Oczywiście jeśli potrzebujemy mieć przykładowo oprócz uplinku związanego z internetem, chcemy na przykład podłączyć NVR-a, również LAN-em. Tutaj mamy do dyspozycji też switch Extralink Pallas. On ma 4 porty LAN setkowe. Dodatkowo tutaj są 2 uplinki, dzięki czemu możemy podłączyć zarówno rejestrator, jak i główne źródło internetu. Jak widzicie, Extralink dysponuje bardzo dużą gamą produktów PoE, bardzo wysokiej jakości. Oczywiście mamy również i listwy rakowe, i PoE injektory 6, 4, 8 gigabitowe. Co tylko chcecie do wyboru, do koloru u nas znajdziecie wszystko najwyższej jakości. Cóż więcej powiedzieć, zapraszamy na naszą stronę www.anteny24.pl. Zapraszamy częściej na nasz kanał YouTube'owy Batna Anteny 24. Tyle w temacie. Powodzenia, do zobaczenia. Hej!